Pan Paweł Ciećko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam pięknie. Zajmujemy się tak naprawdę bardzo mocno, jeśli chodzi tylko i weźmiemy pod uwagę czystość powietrza czy emisję do powietrza, zajmujemy się kontrolą podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska. Ile instytucji Państwo kontrolują, tak orientacyjnie w skali roku? W tej chwili na terenie Małopolski mamy blisko 25 000 podmiotów gospodarczych do kontroli. Do kontroli. A udaje się skontrolować? To jest blisko 150 podmiotów, takich, które kontrolujemy minimum raz w roku, ale z praktyki wynika, że kontrolujemy je co najmniej 2 razy w roku. Piastuje Pan stanowisko od okrągłej dekady. Gdybym Pana zapytał o 3 rzeczy w perspektywie tych 10 lat, z których czuje się Pan najbardziej dumny, myśląc o Krakowie, to co by to było? Budowa najnowocześniejszego w Europie, jednego z najlepszych na świecie laboratoriów, które skupia się głównie na badaniu i monitorowaniu jakości powietrza. To, co też udało się zrobić, to jest przede wszystkim położenie przez ostatnie 6 lat głównie nacisku na poprawę też jakości powietrza. To bardzo enigmatycznie zabrzmiało. Położenie nacisku na poprawę. Na poprawę jakości to nie jest enigmatyczne, już wyjaśniam. Za jakość powietrza odpowiedzialny jest samorząd terytorialny, czyli gmina tak de facto. Wójt, burmistrz bądź prezydent. To wszystko jest pokłosie działalności Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Co byłoby punktem trzecim? Punktem trzecim to jest to, na czym teraz właściwie się tak bardzo mocno fokusujemy. Chcę skontrolować wszystkie 180 gmin. Do tej pory udało się skontrolować blisko 90, czyli połowę przez ostatnie 2 lata. I to wpływa mobilizująco. Nie negatywnie odbierają to gminy, ale mobilizująco. Oczywiście nakładam też z tego tytułu kary. Nakładam te kary najmniejsze, od 10 000 nawet do 500 000 złotych na gminę, ale na razie stosujemy te najmniejsze sankcje. A czy kary nie są symboliczne na tle realnych kosztów poprawy sytuacji, na przykład od strony technologicznej, jeśli mamy do czynienia, załóżmy, z dużym koncernem czy firmą wytwórczą, która, aby osiągać lepsze wyniki w zakresie czystości powietrza czy emisji, musi poważnie zainwestować w konkretne instalacje? To, o czym Pan mówi, to jest troszeczkę inna beczka prochu. W cudzysłowie oczywiście. Podmioty gospodarcze... A wie Pan, że to niebezpieczna metafora w kontekście naszej rozmowy? Tak, ale tak, metafora może taka dość niebezpieczna. Podmioty gospodarcze działają w oparciu o decyzje administracyjne wydane przez organy, a samorząd terytorialny działa w oparciu o swoje akty wewnętrzne, normatywne, a musi realizować projekty, musi realizować program ochrony powietrza uchwalony przez Sejmik. Czyli tutaj mówimy o 2 różnych sprawach. Samorząd terytorialny to są nasze paleniska domowe, prywatne, a podmioty gospodarcze to są decyzje administracyjne, które nakładają na nie określone ilości emisji, które mogą wyemitować. I tym zajmujemy się my, kontrolami tych podmiotów, a gminy zajmują się kontrolami swoich mieszkańców. My tylko kontrolujemy tą czapkę, tak de facto, czy oni to wykonują u siebie. No to możemy się cieszyć. Porozmawialiśmy już sobie o tych rzeczach, które nas cieszą i radują, które udały się na przestrzeni ostatnich 10 lat. Chciałbym teraz zwrócić uwagę na 2 bardzo ważne perspektywy. Czyli jedna to ta może mniej ekspercka, bardziej laicka perspektywa statystycznego mieszkańca, a druga to ta perspektywa turystów, którzy przyjeżdżają do Krakowa z całego świata i jak często widzimy w sezonie zimowym, chodzą po ulicach Krakowa w maskach. Czyli skądś przyjeżdżając do Krakowa wiedzą już o tym, że sytuacja bywa trudna zimą. Więc jak gdyby na tym tle chciałem zapytać w perspektywie znowu ostatnich 10 lat. Co uważa Pan, że w tym okresie czasu powinno było zyskać jeszcze więcej wagi, jeszcze więcej uwagi zarówno instytucji, jak i osób, które mają wpływ na tę tematykę? Przede wszystkim zacząłbym od tego, że jakość powietrza w Małopolsce jest dobra tylko i wyłącznie w sezonie wiosenno-, letnio- i wczesnojesiennym. Zła jakość powietrza dotyczy tylko i wyłącznie sezonu grzewczego, czyli to, co ląduje w naszych piecach. Nie mieszkamy nad morzem, nie mamy bryzy nocnej i bryzy dziennej, gdzie jest bardzo dobre przewietrzanie.
Nasze miejscowości czy nasze miasta w Małopolsce, dotyczy to przede wszystkim też Krakowa, znajduje się, tak jak Kraków, znajduje się w dolinie meandrującej rzeki. Ta rzeka nie ciągnie ze sobą masy powietrza. Kraków czy nasze miejscowości otoczone są wzgórzami. Brak przepływu tego powietrza, ruchu powietrza, który wynosiłby zanieczyszczenia do wyższej warstwy atmosfery. To są oczywiście te obiektywne czynniki, natomiast na które nie ma bardziej o działania. Działania, które są w tej chwili, są działaniami jeszcze niewystarczającymi. Jeszcze nam troszkę brakuje, aby uzyskać tą jakość powietrza również w sezonie zimowym, tą, która jest określona aktami normatywnymi, w tym wypadku rozporządzeniem ministra środowiska o dopuszczalnych stężeniach. Ma Pan poczucie, że brakuje nam troszkę, czy że brakuje nam dużo, czy że brakuje nam bardzo dużo? W dużych miastach już nam wiele nie brakuje. Duże miasta też, takie jak Kraków, dostały narzędzia poprzez uchwałę Sejmiku do tego, aby tą jakość powietrza poprawiać. Duże miasta mają duże budżety i mogą sobie pozwolić, tak jak Kraków, na wymianę w 100% sfinansowaną z budżetu miasta instalacji wewnątrz domu, łącznie nawet z budową na nowo instalacji, czyli piec plus kaloryfery. Małe miejscowości mają olbrzymie braki. Małe miejscowości to przede wszystkim brak środków finansowych na wymianę pieców, na budowę sieci gazociągowej. Małe miejscowości nie mają takiej możliwości jak duże miasta, Tarnów. Na przykład Tarnów jest to najlepszym przykładem, jeśli chodzi o ciepłą wodę, która jest dostarczana rurą. Praktycznie 100%. I Tarnów od wielu, wielu lat w ogóle praktycznie nie boryka się z jakością powietrza, tak de facto, ma ją najlepszą, boryka się troszkę w sezonie zimowym, ale tak de facto wynika to z napływu tych zanieczyszczeń z sąsiednich małych miejscowości, małych gmin. Najistotniejszą rzeczą to jest w małych miejscowościach wzmóc realizowanie programów ochrony powietrza, czyli wymiana pieców, wymiana palenisk domowych, rozbudowa w miarę możliwości sieci gazowniczej, bo to jest też niezwykle istotna, zastosowanie alternatywnych źródeł energii, bo tam można, bo jest łatwiej, fotowoltaiki czy instalacji solarnych, zastosowanie pomp ciepła. Ale to, co jest najistotniejszą w tej chwili rzeczą, bo można wymienić piec, zastosować wszystkie nowoczesne techniki, jeżeli nie mamy budynku termomodernizowanego, no to właściwie to nam za wiele nic nie da, bo nadal będziemy dużo emitować, mimo że będziemy mieli nowoczesny piec. Musimy wziąć się bardzo mocno za termomodernizację. Program wymiany pieców to chyba pierwszy naprawdę duży, pełnoskalowy program, który rzeczywiście mobilizuje mieszkańców do unowocześnienia infrastruktury. W 2015 zinwentaryzowano te piece. Okazało się, że jeśli dobrze pamiętam, w Krakowie, że było ich około 24 000. W 2016 ponad 4 000 wymieniono. W tym roku podpisano umowy na ponad 7 000. Tak, do końca roku obowiązuje 80% dofinansowania, potem 60% dofinansowania. Natomiast zanim przejdę do konkretnego pytania, zastanówmy się chwilę może jeszcze nad udziałem poszczególnych emisji. Przed 2015, zanim zabrano się za te 24 000 pieców. Ja myślę, że mieszkańcy też często nie mają tej wiedzy, skąd pochodzą poszczególne, jak wyglądają poszczególne źródła emisji. Czyli jeśli mówimy o piecach i paleniskach węglowych, tradycyjnych, jaki to jest udział w skali zanieczyszczeń w Krakowie? Szacujemy, że do 2015 roku w samej aglomeracji krakowskiej udział zanieczyszczeń z naszych palenisk domowych, już nie chcę mówić o piecach węglowych, ale palenisk domowych, bo w to również należy wliczyć kominki, gdzie spalane jest drewno w nieodpowiedniej temperaturze, drewno niesezonowane i tak dalej, niewłaściwej jakości, drewno iglaste, którego nie powinniśmy spalać. To szacowane jest to na ponad 80%, że tych zanieczyszczeń to jest ponad 80%. Do tego w samej aglomeracji krakowskiej, mieście Krakowie, dochodzi nam potężna dawka zanieczyszczenia ze strony
pojazdów samochodowych. Mówię o pojazdach samochodowych, które wjeżdżają, nie mówię o komunikacji, bo często zanieczyszczenie komunikacyjne kojarzy się z komunikacją miejską. Nie. Kraków ma najnowocześniejszą w tej chwili w Polsce bazę autobusów, które spełniają najwyższe standardy, ma sieć tramwajów, ale to, co wjeżdża do Krakowa, to czasami woła o pomstę do nieba, te stare samochody. Średnia wieku ubezpieczonych pojazdów w Polsce 14 lat. Przerażające. No dobrze, ale jeśli zakładamy, że jeśli przed 2015 80% łącznego udziału zanieczyszczeń to były właśnie te źródła, wliczamy w to przemysł również, czy... Nie, przemysł jest oddzielnym źródłem. Byłby aż tak małą kategorią, jeśli emisja... Przemysł szacuje się na maksymalnie od 8 do 12%. Maksymalnie. Okay, czyli w takim razie pozostałe 8 to źródła pochodzące z komunikacji. 8, przy czym teraz zaczyna się to zwiększać, jeśli już weźmiemy lata 2016-17, spada to zanieczyszczenie, bo idzie program ochrony powietrza, wymiana pieców w Krakowie, zaczyna to spadać, a idzie w kierunku zwiększenia jednak przepływu tych samochodów, które przejeżdżają przez drugą i trzecią obwodnicę. Czyli jak Państwo szacują, koniec 2019, gdy zacznie już obowiązywać zakaz palenia węglem, jaki będzie udział emisji z tego tytułu? Ja jestem optymistą. Kraków sobie poradzi z tym, z jakością powietrza, sam w sobie Kraków, w ciągu najbliższych 2-3 lat. Co to znaczy poradzi sobie? Nie będziemy przekraczać norm o muszę powiedzieć co najmniej 100%? Że trudno będzie winić Kraków za przekroczone normy. Aha, czyli jak poradzi sobie, to trudno będzie sam winić. Kraków sobie poradzi. W tym sensie, że zainwestuje olbrzymie pieniądze, bo inwestycje idą, będą dalej... Boimy się gmin otaczających, tak. Temat stał się na tyle istotny i również angażujący mieszkańców, że pojawiły się nawet startupy technologiczne, które dotarły do gmin otaczających, zaczynają może nieco prostsze rozwiązania monitorujące powietrze, ale jednak instalować w poszczególnych gospodarstwach domowych, co powoduje, że na mapach, w oprogramowaniu, którym dysponują te firmy, widać wyraźnie w danej jednostce czasu, w danym dniu. Uśmiecha się Pan? Uśmiecham się. Mam rozumieć, że wiarygodność tych informacji jest relatywnie niższa, czy... Ja w ogóle nie chcę też, nie chciałbym dyskutować o tych danych, które mają firmy komercyjne na zewnątrz. Rozmawiałem z takim jednym startupem, którym ustaliliśmy, że oni działają na rynku w sposób taki bardzo edukacyjno-informacyjny. Dane ich nie nadają się do użycia ich jako dane do oceny jakości powietrza. Gdyby Pan miał z tych 10 lat przyglądania się rynkowi krakowskiemu wybrać jedną rzecz, którą chciałby Pan, żeby była jednak znacznie mocniej przyciśnięta przez ten okres czasu? Chciałbym tak naprawdę, żeby Gmina Miejska Kraków bardzo mocno wzięła sobie do serca, oprócz wymiany palenisk, termomodernizację budynków. Bo jeżeli stermomodernizujemy budynki, nawet te, które są podłączone do elektrociepłowni, to elektrociepłowni zużyją mniej ciepłej wody do ogrzania tego nośnika, więc elektrociepłownia będzie mogła rozwijać przez to swoją sieć, ale będzie też emitować mniej do środowiska. Czyli mówimy tutaj też o wymiernych oszczędnościach. Jeżeli wymienimy tylko paleniska, same paleniska na paleniska gazowe, to nadal to społeczeństwo będzie cierpieć, bo będzie płacić bardzo wysokie rachunki tylko dlatego, że to ciepło zwyczajnie ucieknie przez te nieszczelne mury, nieszczelne okna. Więc termomodernizacja to jest też taka w tej chwili dałaby w mojej ocenie najbardziej wymierny skutek poprawy jakości powietrza. Z punktu widzenia mieszkańca to nie jest szczególnie pocieszające, że dostanie tablicę Mendelejewa z dokładnym składem powietrza. Tak? Pocieszające jest... Nie poprawi się jakość powietrza poprzez monitorowanie. Tak, to nie jest rozwiązywanie problemu. Tak. Natomiast ściąga to na Kraków określony rodzaj uwagi. Prawda? W najgorszych dniach, kiedy faktycznie mam wielokrotnie przekroczone normy emisji, zalecałby Pan, żeby na przykład szkoły instalowały sobie systemy filtracji?
Bo wiemy, że istnieją już w Polsce takie zawody jak audytor energetyczny na przykład, w kontekście również termomodernizacji, o której Pan wspomina. W obecnych programach dofinansowania, o ile wiem, jeśli ktoś połączy wymianę pieca z termomodernizacją, może zyskać nawet 25 000 dofinansowania. Olbrzymie prawda? pieniądze. Właśnie, więc to już te instrumenty się pojawiają. Natomiast to pytanie tak naprawdę prowadzi do kolejnego pytania. Czy uważa Pan, że taka instytucja jak Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska powinna też skupić się na funkcji popularyzacji tej wiedzy, na jak gdyby przenoszeniu swojego doświadczenia, swojej twardej wiedzy na grunt podnoszenia świadomości mieszkańców? Taką rolę odgrywamy. To nie jest tak, że chcielibyśmy bardziej występować, czy bardziej tłumaczyć, czy tłumaczyć w ogóle. My to robimy na co dzień. Od 2006 roku tak bardzo mocno zaczęliśmy napierać na gminy, tworząc między innymi lokalne programy ochrony powietrza, takie lokalne inicjatywy. Proszę sobie wyobrazić, że na naszą stronę internetową, czy z naszej strony internetowej, z jakości powietrza, ta, która pokazuje, korzysta blisko 156 państw, a wejść jest rocznie blisko 115 milionów. Dobrze mówią? Chyba tak, chyba 15 milionów mamy wejść, więc jest to dość mocno odwiedzany portal internetowy. Jak Państwo będą wychodzić, ja mam rower służbowy. Moi pracownicy też mają rowery służbowe. Krakowianie jeżdżą rowerami. Nie tylko służbowymi, to już jakiś pomysł, ale rowerami prywatnymi. Wiemy też doskonale, że aby korzystać z tych rowerów, ale to bardzo potrzebny jest rozwój sieci wyodrębnionej dróg dla rowerów. Miejska aplikacja do monitoringu powietrza Kraków pozwala zrobić zdjęcie kopcącego komina, wysłać je wraz ze współrzędnymi miejsca, w którym jest telefon. Czy uważa Pan, że podobne rozwiązanie powinno zostać stworzone w przypadku samochodów? Jedziemy za starą, 30-letnią kopcącą ciężarówką? Absolutnie tak. Ja uważam, że... Pomoże nam Pan lobbować ten temat? Absolutnie tak. Jestem za tym i to w 100%. Również włączyłem się w kontrolę stacji kontroli pojazdów z magistratem krakowskim, na prośbę magistratu krakowskiego, jak oni sobie radzą. I muszę powiedzieć, że to jest naszym wręcz obywatelskim obowiązkiem, że jak jadę za samochodem, za którym tumany dymu się wydzierają, czy są wyziewane, powinniśmy zrobić zdjęcie i wysyłać na policję. Powinno się wzywać takiego delikwenta i odbierać mu dowód rejestracyjny, a ci, którzy podbili mu ten dowód rejestracyjny, powinno się ich bezwzględnie karać. Ja uważam, że w cudzysłowie takich hochsztaplerów powinno się kołem łamać, że dopuszczają takie stare samochody do obrotu. I w tymże wydźwięku łagodności podziękuję Panu za rozmowę. Pan Paweł Ciećko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam serdecznie.